Trwa polowanie na flotę widmo w czasie, gdy zagłuszacz z Rosji działa na Bałtyku. Trwa gra o atom przy oporze wobec nowego celu klimatycznego w Europie. Trump zadzwonił do Putina i nic nie uzyskał. Jest 4 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polowanie na rosyjskie krypy z zagłuszaczem na Bałtyku. Co ukrywa Rosja? Gdy rusza polowanie na rosyjską flotę widmo, do akcji wkracza zagłuszacz zlokalizowany w Rosji. Rosjanie mogą w ten sposób chcieć ukryć ruchy na Morzu Bałtyckim. Jest coraz więcej symptomów wojny hybrydowej na Morzu Bałtyckim. Flota widmo Rosji stanowi zagrożenie i pomaga dalej Rosjanom omijać sankcje za inwazję na Ukrainie. Niemcy ogłosiły wykorzystanie dodatkowych środków w celu powstrzymania tzw. floty widmo, czyli grupy tankowców rosyjskich pozwalających Rosji omijać sankcje w postaci ceny maksymalnej G7, mającej ograniczać przychody Kremla i słać w świat ropę drożej. Władze niemieckie będą od lipca dokonywać inspekcji tankowców w sprawie ich ubezpieczenia przed zanieczyszczeniem w wyniku wycieku ropy. To jeden z argumentów, który może być wykorzystany do blokowania floty widmo, alternatywny względem zagrożenia terrorystycznego. Rosyjska flota widmo nie korzysta z usług uznanych firm ubezpieczeniowych, które nie chcą brać na siebie ryzyka związanego z sankcjami, więc wykorzystuje współpracę z podmiotami na Bliskim Wschodzie oraz w Azji na czele z Chinami. Z tego względu flota widmo może stwarzać zagrożenie środowiskowe. W przeszłości dochodziło już do uszkodzenia jednostek tego typu z Rosji ze względu na zły stan techniczny. Istnieje podejrzenie, że część tych podmiotów jest stworzona celowo, aby ułatwiać omijanie sankcji Zachodu. Inicjatywa niemiecka jest formą zwiększenia presji, ale nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź Rosji. Rosjanie zadeklarowali, że będą eskortować statki floty widmo z użyciem okrętów wojskowych. Były już takie przypadki w kanale La Manche. Tymczasem na Morzu Bałtyckim rośnie skala zakłóceń pracy systemu nawigacyjnego GPS przez to, że sygnał jest coraz intensywniej zakłócany za pomocą urządzeń zlokalizowanych przez aktywistę Aung San, znanego z Platformy X w obwodzie królewieckim. Aung San informował w kwietniu 2024 roku, że z obwodu działa bałtycki zagłuszacz. Specjalne urządzenia zlokalizowane w tej eksklawie utrudniają nawigację statkom i samolotom państw NATO, ale mogą także służyć ukrywaniu ruchów na Morzu Bałtyckim. Rozmówcy podcastu Energy Drink z sektora bezpieczeństwa przyznają, że może to być jeden ze sposobów na ochronę floty widmo przed lokalizacją, ale także do przemieszczania floty rosyjskiej, np. okrętów podwodnych lub innych aktywności. Oznacza to, że Rosjanie mogą przygotowywać także działania hybrydowe na Bałtyku, z których są już znani, w tym sabotaż infrastruktury krytycznej. Rosjanie są podejrzewani o uszkodzenie kabli i gazociągów na dnie Morza Bałtyckiego. Za takie działanie można uznać także zagłuszanie systemu nawigacji satelitarnej GNSS, do którego dochodzi z pomocą zagłuszarek z obwodu królewieckiego. Aung San informuje, że nowy taki atak jest widoczny na Bałtyku od początku lipca. Co dalej? NATO reaguje na ataki GNSS inicjatywami na rzecz ułatwienia lokalizacji zagłuszaczy czy dywersyfikacji systemów nawigacyjnych. Sojusz testuje sensor Gandalf 4, który ma ułatwić lokalizację zagłuszaczy. 13 krajów Unii Europejskiej wezwało w czerwcu Komisję Europejską do reakcji na narastające zagrożenie atakami GNSS. To Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Czechy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Dania i Rumunia. Stało się to w czasie polskiej prezydencji. Ilość ataków GNSS na Litwie wzrosła z 556 w marcu 2024 roku do 1185 w styczniu 2025 roku. Na Łotwie z 790 do 1288, w Estonii z 1150 do 1085, a w Polsce z 1908 do 2732 przypadków. To pokazuje, że Polacy są najczęściej celem. Komisja proponuje wzmocnienie współpracy cywilnej i wojskowej, rozwój alternatywnych systemów nawigacji. Podkreśla, że ataki GNSS mogą m.in. zakłócić pracę sektora energetycznego.
Tymczasem zagłuszanie nawigacji przez Rosjan i Białorusinów to kolejny obszar narastającej wojny hybrydowej na Morzu Bałtyckim, zwanym jeziorem NATO, po akcesji Finlandii oraz Szwecji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Minister przemysłu Marzena Czarnecka poinformowała, że trwają prace geologiczne w Bełchatowie i Koninie, czyli dwóch preferowanych lokalizacjach drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Ukraina i Mołdawia mogą od sierpnia zwiększyć eksport energii do Europy z 650 do 900 MW na godzinę za zgodą Komisji Europejskiej. Większa podaż jest możliwa dzięki letniej pracy fotowoltaiki. Polska może na tym skorzystać. Komisja Europejska obiecuje elastyczność i neutralność technologiczną w ramach propozycji ustanowienia celu redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku. To szansa na uwzględnienie atomu obok OZE, o co zabiega Polska, krytykująca ten cel klimatyczny. Teraz wieści z Europy. Francja wydłuży życie atomu. 20 reaktorów francuskich będzie mogło pracować dłużej niż 40 lat za zgodą Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego ASNR. Dostawy LNG do Europy w czerwcu są najniższe od 6 miesięcy. Według danych Keplera powodem jest wzrost dostaw do Azji. Energy Drink ostrzegał, że zapełnienie magazynowe europejskich o tej porze jest niższe niż w zeszłym roku, 59 kontra 78% pojemności. Ataki dronów Ukrainy zniszczyły tej nocy podstację elektroenergetyczną pod Moskwą po ataku Rosji na cele cywilne w Kijowie. Jeszcze wieści ze świata. Prezydent USA Donald Trump uznał, że rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem nie przyniosła żadnych postępów. Kreml komunikuje, że Putin powiedział przywódcy amerykańskiemu, że zamierza zrealizować wszystkie cele na Ukrainie, odrzucając zawieszenie broni po raz kolejny. Prezydent USA podpisze 4 lipca nowelizację ustawy budżetowej. Autor aktu o nowych sankcjach wobec Rosji Lindsey Graham przekonywał, że może być on następny w kolejce do prac Senatu. Trump planuje odwiedzić Chiny z rozbudowaną delegacją biznesową. To szansa na zakończenie wojny handlowej wpływającej na ceny surowców i towarów. Cena ropy Brent utrzymuje się w okolicach $68 za baryłkę. Premier Kanady Mark Carney chce uczynić z jego kraju superpotęgę energetyczną. Zamierza rozwijać eksport gazu i ropy wzorem USA. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.